Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo z dala od poradników, kogo ulepszać i dlaczego. Dziś chciałbym, abyście poświęcili chwilę na wydarzenie Alliance Duel, które znów zagościło na wydarzeniu międzystanowym MyGo. Pomyślałem, że byłaby to świetna sprawa, żeby po pierwsze nagrać mecze Alliance Duel jako pamiątkę, po drugie w podziękowaniu za trud graczy, którzy grają w RIP Riders in Pyjamas, a po trzecie jako, no dobra, od tego nie uciekniemy, jako swego rodzaju poradnik, ale poradnik nie pisany przeze mnie, a przez liderów sojuszu, taktyków i strategów, którzy już nieraz udowodnili, że potrafią przemienić losy meczu, pomimo tego, że wyglądają one z pozoru fatalnie. W pierwszym tygodniu Alliance Duel zostaliśmy wyzwani przez sojusz KMA. I chociaż wyzwanie, które niesie za sobą nazwa sojuszu, może być dla niektórych kuszące, dla innych zaś będzie stanowiło wyzwanie. I właśnie z takim podejściem podeszliśmy do tego meczu. Na papierze Nakarat, główny lider rajdu naszego sojuszu, wyglądał ciut słabiej od Ben Doverbeacha. Oczywiście nie ujmując nic najsilniejszemu graczowi w stanie 480. Drugi lider rajdu KMA, czyli Ace Kandra, wyglądał już słabiej niż Slater czy Revan z Riders in Pyjamas. A więc na papierze mamy remis. Więc wszystko musiało się rozstrzygnąć w bitwie i tutaj, choć szczegółów nie wolno mi zdradzać, to muszę napomknąć, że w te kilkanaście godzin po ogłoszeniu rywala, że będzie nim KMA, mieliśmy już kilka propozycji, jak ten mecz mógłby wyglądać. I to było świetne, chociaż jeszcze nie najlepsze. Mieliśmy rozpisane, kto gra z kim, kto kiedy dołącza i kim, jakich ma użyć bohaterów, kiedy może dołączyć, a kiedy powinien się wstrzymać. To było bardzo pomocne dla graczy, którzy nie siedzą tak głęboko w grze, jak chociażby Sarcia czy Revan. Po pierwszych atakach i nawet przelotnym przeczytaniu raportów stało się jasne, że obydwa sojusze są w stanie wygrać swoje walki w wieżach. Obydwa sojusze wysłały swoich najsilniejszych graczy na atak. Mówię tutaj o liderach rajdu. O wypełniaczach szturmu nie mówią oczywiście nic. Po pierwszych obronionych rajdach, które wygraliśmy z dużym zapasem oddziałów pozostałych zdrowych do walki, mogliśmy przyglądać się ponownym i kolejnym rajdom, próbom odbicia wież należących do KMA. Był to oczywiście wiatr w żagle dla naszego sojuszu i zdobycie możliwości utworzenia przewagi punktowej w wydarzeniu. Następnie wycofaliśmy się na teren naszego terytorium, aby bronić ostatniej pozostałej niespalonej wieży. I bardzo szybko mogliśmy skonfrontować się bezpośrednio z Ben Doverbeachem z KMA. I jak widać na załączonym raporcie, przewaga potencjału szczura z Teenage Mutant Ninja Turtles nad nawet zrobioną kosmiczną skórką Angeliką jest ogromna. I od razu pierwsze, co się rzuca w oczy, to fakt, że 3 z 5 umiejętności Angeliki skupiają się na obronie, podczas gdy u szczura wszystkie 5 skupia się na ataku. Jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj jest różnie, ale przechodząc niżej i czytając całość, można wyczuć jednak przewagę oddziałów kierowanych przez Nakarata nad żołnierzami Bena Doverbeacha. Pomimo wyższego moralu oraz wypływających z tego korzyści, lider KMA nie był w stanie przebić się przez świetnie postawiony mur lidera RIP. Dzisiejszy mecz w całości zarządzany przez Sarcię, kontrolującej stan i jakość oddziałów w budynkach, mógł mieć zgoła inne zakończenie, gdyby został popełniony jakikolwiek błąd. Ale nie został. I tutaj rada dla wszystkich, ona może być śmieszna, ale taka jest prawda. Perfekcjonizm oraz zaufanie do własnych graczy jest bardzo potrzebny w tym wydarzeniu. Bo bardzo łatwo jest stracić nawet dużą przewagę, wykonując nieprzemyślane ruchy. Tymczasem Ben Doverbeach wraz z KMA próbowali odwrócić losy meczu, a przewaga punktowa nie była znacząca. To można było w każdej chwili stracić albo w każdej chwili odwrócić losy meczu. To zależy, po której stronie się było. Tak mamy tutaj. Ace Kandra wygrywa z Hakinatorem. Tutaj Eddie, jego Behemoth, wygrywa z Paganem. Następnie Revan remisuje z Betsui. Tak przynajmniej mi się wydaje. The Master przegrywa z Big Bro.
Slater leje jak niemiłego. Valencianistas, no tutaj jest raczej remis. Amazonka przegrywa zdecydowanie i z powrotem Nakarat wygrywa z Bendover Beachem. Slater wygrywa z Ace Kandrom. Revan zdecydowanie wygrywa. Valencianistas zdecydowanie wygrywa. Idźmy dalej. Miał zdecydowanie wygrywa. Hakinator przegrywa. Pawcio wygrywa z Maui Routine. Eddie wygrywa z rywalem. I mamy już finish. KMA rzuciło wszystko na jedną kartę. Podwójny raid. To mogło zaważyć. To był chyba najbardziej stresujący moment. Ale myliłby się ten, kto twierdziłby, że nie mieliśmy przygotowanego wyjścia, nawet 2 wyjść awaryjnych. Na szczęście dla nas, awaryjne wyjścia pozostały do wykorzystania w kolejnych grach. Dziś obroniliśmy 2 potężne rajdy i w sumie dziękujemy za grę sojuszowi KMA. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Cześć!